Witam. Pomidory rosną, pojawia się na nich mnóstwo bocznych odrostów, tak zwanych wilków, które trzeba na bieżąco usuwać, ale zanim to zrobimy, to trzeba się zastanowić, na ile pędów będziemy nasze pomidory uprawiać, bo właśnie z tych bocznych odrostów możemy wyprowadzić pomidor na kilka pędów, a odpowiednie cięcie i formowanie roślin ma bowiem ogromny wpływ na wielkość i jakość plonów, a także na zdrowotność samych pomidorów. Od czego zacząć? Warto zacząć od tego, z jakim typem pomidora mamy do czynienia. I tutaj generalnie możemy wyróżnić dwie grupy pomidorów. Pierwsza pomidory karłowe, czyli samokończące, które charakteryzują się ograniczonym wzrostem. Pęd główny takiego pomidora kończy swój wzrost po wytworzeniu kilku gron kwiatowych. Te odmiany zazwyczaj nie wymagają intensywnego cięcia i usuwania wszystkich bocznych odrostów. Można je bez przeszkód prowadzić na 2-3 pędy lub nawet pozwolić im rosnąć swobodnie, ograniczając się jedynie do ich kontrolowania i dbania o to, aby nadmiernie gdzieś tam się nie zagęściły. I przykładem w moim ogrodzie właśnie takiego samokończącego się karłowego pomidora jest odmiana Lima. Bardzo niska odmiana, która tam wytwarza kilka właśnie gron kwiatowych, kilka gron owocowych. Ja praktycznie przy tym pomidorze żadnych pędów bocznych nie obrywam. Ograniczam się jedynie do tego, aby oberwać gdzieś te dolne liście, które leżą na ziemi. Druga grupa to pomidory wysoko rosnące. Te odmiany ciągle rosną w górę, nieustannie pojawiają się na nich nowe grona kwiatowe. I pewnie gdyby nie nasze warunki klimatyczne, czyli jesień, zima, niskie temperatury, to te pomidory by sobie rosły i rosły i rosły. Ale w tym przypadku bez odpowiedniego prowadzenia tworzą takie pomidory jednak gęstą masę pędów i liści. I to właśnie w przypadku tych odmian wybór liczby pędów jest jednak najistotniejszy. Przejdźmy więc do konkretów. Najpopularniejszą i też często zalecaną metodą jest prowadzenie pomidorów na jeden pęd. Czyli po prostu w tej chwili, żeby wyprowadzić pomidor na jeden pęd, obrywamy te wszystkie właśnie pędy boczne, wyrastające właśnie z kącików liści, tak zwane wilki. I zostaje nam jeden pęd główny. Jakie są zalety takiego prowadzenia pomidorów? Większe owoce, no bo roślina całą energię kieruje na rozwój owoców na jednym pędzie, co skutkuje dorodniejszymi i często też większymi pomidorami. Mniejsza liczba pędów i liści zapewnia lepszy dostęp światła do wszystkich części roślin oraz swobodniejszy też przepływ powietrza, a to z kolei ogranicza ryzyko chorób grzybowych. Lepsze nasłonecznienie sprzyja także szybszemu wybarwianiu się i dojrzewaniu owoców. Przy jednym pędzie kontrola i pielęgnacja jest jednak łatwiejsza i szybsza. Możemy usuwać wilki tylko z jednego pędu, no i też łatwiej jest zauważyć jakieś niepokojące zmiany czy też plamy na liściach, co może być oznaką początku jakiejś choroby. Wreszcie też uprawa na jeden pęd to oszczędność miejsca i będzie to idealne rozwiązanie do małych ogrodów, gdzie jednak mamy ograniczoną przestrzeń, ale również będzie to dobre rozwiązanie w przypadku uprawy w szklarni czy też w pojemnikach. A jakie wady ma prowadzenie na jeden pęd? Na pewno mniejsza liczba owoców z jednej rośliny, bo choć owoce są wtedy większe, powinny być większe, to ich liczba może być mniejsza w porównaniu do prowadzenia na więcej pędów. A część osób na przykład woli również takie mniejsze owoce, mniejsze pomidory. Ja na przykład sprzedając właśnie pomidory, owoce pomidorów, często spotykam się z tym, że klienci na przykład wolą jednak te owoce mniejsze, nie takie bardzo duże, tam powiedzmy zbliżone do 1 kg, z tego względu, że taki mniejszy pomidor jest dla nich bardziej podzielny. Kolejna wada to większa wrażliwość na uszkodzenia, bo jeśli właśnie ten jeden pęd zostanie przypadkowo oczywiście złamany, czy to przez wiatr, czy nawet ciężar owoców, czy gdzieś tam przy podwiązywaniu, no to roślina może już się po prostu nie zregenerować. Owszem, możemy wtedy próbować wypuścić, stworzyć nowy pęd gdzieś właśnie z tego pędu bocznego, wyrastającego z kącika liści, ale naprawdę to sporo czasu jednak zajmuje, żeby ten nowy pęd się pojawił i gdzieś właśnie zaczął te owoce na nowo wiązać. Alternatywą dla takiej uprawy na jeden pęd jest prowadzenie pomidorów na 2, rzadziej na 3 pędy. I zacznijmy od tego, jak wybrać właśnie te dodatkowe pędy. Jeśli chodzi o prowadzenie na 2 pędy, to oprócz pędu głównego pozostawia się jeden silny pęd boczny wyrastający pod pierwszym gronem kwiatowym. Mamy pęd główny, mamy grono kwiatowe i pierwszy
pęd boczny wyrastający pod właśnie gronem kwiatowym stworzy nam tutaj drugi pęd pomidora. Zresztą w przypadku niektórych odmian pomidorów często sama roślina pokazuje nam, w którym miejscu właśnie ona chce na te dwa pędy rosnąć. Często właśnie ten pęd główny odchyla się na bok, żeby zrobić miejsce dla tego pędu głównego. Tutaj akurat doskonale myślę, że to widać właśnie na odmianie Bawole Serce. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie na 3 pędy, to oprócz właśnie tego pędu głównego, tego drugiego bocznego pędu, jako trzeci wybieramy jakiś pęd położony poniżej. Najczęściej jest to ten, który wyrasta z kącika pierwszego dolnego liścia. Czyli można powiedzieć, że to będzie tutaj ten najniżej położony, wyrastający właśnie z kącika tego pierwszego liścia. Ten pęd boczny byłby tutaj pędem trzecim. Oczywiście te pozostałe pędy boczne, te wilki, obrywamy. Jakie są teraz zalety prowadzenia pomidorów na kilka pędów? Możliwość uzyskania oczywiście większej liczby owoców, choć mogą, jak wspomniałem, być one mniejsze niż w przypadku prowadzenia na jeden pęd. Prowadząc pomidory na kilka pędów możemy lepiej wykorzystać potencjał tych silnie rosnących odmian, no bo niektóre odmiany mają tak silny wigor, że dobrze sobie radzą z wykarmieniem większej liczby owoców, więc po co je ograniczać. Są oczywiście również wady. Tutaj mniejsze owoce, no bo jednak roślina rozdziela tą energię na większą liczbę pędów i też na większą liczbę owoców. Przy prowadzeniu na kilka pędów rośliny mogą się mocno zagęszczać, co utrudnia cyrkulację powietrza, no i ogranicza dostęp także światła. A to sprawia, że roślina może być bardziej podatna na wszelkie choroby grzybowe. W końcu przy prowadzeniu na kilka pędów mamy jednak więcej pracy, na przykład przy podwiązywaniu czy szeroko jakiejś pojętej pielęgnacji, na przykład usuwaniu liści. Jakby nie patrzeć, pracy jest 2 czy 3 razy więcej niż w przypadku prowadzenia tylko na jeden pęd. Jeśli chcemy prowadzić pomidory na kilka pędów, to jednak będziemy potrzebowali więcej miejsca. Wypadałoby takie rośliny jednak posadzić w większych odstępach od siebie. Poza tym takie kilkupędowe rośliny na pewno będą potrzebowały więcej wody i więcej również nawożenia, żeby wykarmić większą liczbę owoców. Na takich kilkupędowych pomidorach owoce wolniej rosną i wolniej również dojrzewają. Większa roślina wymaga także solidnego podwiązania i mocnych palików i niejednokrotnie już zdarzyło mi się, że po prostu gdzieś tam potrafił się taki sznurek gdzieś pod ciężarem właśnie takich pomidorów prowadzonych na 2 pędy, obciążonych owocami, po prostu sznurek potrafił się zerwać, czy gdzieś tam pomidor podwiązany do takiego mało solidnego palika, ten palik potrafił się po prostu gdzieś tam wykrzywić i złamać. Pomidory uprawiamy zarówno pod osłonami, w tunelach i szklarniach, jak i w gruncie. Jeśli chodzi o tunele, to tutaj ze względu na specyficzne warunki, czyli większą wilgotność powietrza, często też mniejszy przewiew, czy jednak ograniczoną przestrzeń, zaleca się jednak prowadzenie pomidorów na jeden pęd, bo jednak to ułatwia czy to kontrolę chorób, czy także ułatwia optymalne wykorzystanie miejsca wewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o uprawę w gruncie, to wybór, na ile pędów pomidory będziemy uprawiać, jest bardziej elastyczny. Jeśli stanowisko jest słoneczne, przewiewne, odmiana silnie i dobrze rośnie, dobrze plonuje, to z powodzeniem można prowadzić pomidory na 2, nawet na 3 pędy, oczywiście zapewniając im wtedy solidne wsparcie w postaci solidnych palików, solidnego sznurka do podwiązywania. Ale jeśli chodzi o uprawę zarówno w tunelu, jak i w gruncie, to można jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Wszystko zależy od odmiany. Niech będzie przykład tutaj tych moich pomidorów. Przez środek rosną na przykład Bawole Serca. One rosną silnie się rozkrzewiają, silnie się zagęszczają, rosną bardzo wysoko. Dlatego też posadzone są właśnie tutaj przez środek, żeby mogły jak najwyżej sobie rosnąć. Po lewej stronie również odmiana silnie rosnąca. Zresztą myślę, że nawet już na etapie takich niewielkich roślin widać, że mają grubą łodygę, mnóstwo masy liściowej będą wytwarzały, więc w tym tunelu te wszystkie pomidory będą prowadzone na jeden pęd, żeby właśnie ten przepływ powietrza, ten przewiew był tutaj jak najlepszy. Natomiast w drugim tunelu mam odmianę Ispolin, która już nawet w tej chwili widać, że ona tak silnie nie rośnie, wytwarza bardzo mało liści, stosunkowo mało liści.
Nie rozkrzewia się tak mocno, świetnie plonuje, świetnie owocuje, nawet prowadzona na 2 pędy, więc właśnie z tego względu, że te pomidory tutaj nie zagęszczają się, będą w tym tunelu prowadzone na 2 pędy i nie będzie tutaj takiego problemu, że gdzieś tam będzie zbyt gęsto i ten przepływ powietrza będzie tutaj utrudniony. Tutaj na 2 pędy. Natomiast jeśli chodzi o te moje pomidory rosnące w gruncie, to jak widać stanowisko słoneczne, stanowisko otwarte, stanowisko jak najbardziej przewiewne, więc tutaj z powodzeniem uprawiam pomidory zawsze na 2 pędy. I podsumowując, nie ma tutaj złotej zasady, na ile pędów uprawiać pomidory. Wszystko zależy od warunków uprawy i naszych celów. Czy zależy nam na dużych owocach, wtedy będziemy uprawiali pomidory na 1 pęd. Czy wolimy, jeśli owoce są na przykład mniejsze, ale jest ich więcej, wtedy na 2 pędy. W tunelu najlepiej uprawiać jednak rośliny na 1 pęd, w gruncie na większą ich liczbę. No i też ważne, aby dobrze poznać te swoje rośliny, na co można im pozwolić, czy mocno się zagęszczają, czy są w stanie wykarmić większą liczbę owoców bez drastycznej straty na ich wielkości. A jeśli na przykład mamy jakąś nową odmianę, to warto tutaj poeksperymentować i część roślin prowadzić na 1 pęd, drugą część na 2, no i obserwować, jak te rośliny, jak te pomidory będą się zachowywać. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.